Cześć, witam Was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku kolejne urządzenie sygnowane logiem Homatics. Tym razem jest to dongle G4K, czyli Android Box pracujący pod kontrolą systemu Google TV, dzięki któremu będziemy mogli rozszerzyć możliwości naszego starszego telewizora o funkcję Smart TV, o dostęp do internetu, o dostęp do aplikacji VOD czy też gier wideo. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to tak jak widzicie mamy boxa, przewód zasilający, ładowarkę, baterię oraz pilota zdalnego sterowania. Sam box, jeżeli chodzi o konstrukcję, to jak widzicie nieco przypomina nam Chromecasty od Google. Konstrukcja w całości z tworzywa sztucznego w szarym kolorze, zintegrowana wtyczka przewód HDMI. Przewagą tego urządzenia nad takimi mniejszymi, podłużnymi donglami, które też mieliście okazję zobaczyć na moim kanale, jest możliwość podłączenia przewodowego internetu oraz dodatkowe złącze USB typu C do podłączenia np. dysku zewnętrznego czy też innych urządzeń peryferyjnych. Tego brakuje w tych mniejszych urządzeniach, a to ma właśnie dongle G4K. I jeżeli chodzi o jakieś pozostałe złącza, to mamy tylko wejście zasilania DC 5V oraz przycisk Reset. Jak widzicie, marka Homatics należy do AB.com, czyli do jednego z bardziej znanych producentów, jeżeli chodzi o tunery, dekodery telewizyjne. Europejski producent. Mamy pewność, że będziemy dostawać aktualizacje do tego urządzenia, wsparcie, więc myślę, że to też jest dodatkowy atut przemawiający za jego zakupem. Jeżeli chodzi o pilota zdalnego sterowania, to konstrukcję już mieliście okazję zobaczyć w kilku moich recenzjach, jeżeli chodzi o urządzenia Homatics. Pilot bardzo dobrze wykonany, pilot Bluetooth z wyszukiwaniem głosowym, budowanym mikrofonem, przyciskami zaprogramowanymi pod najpopularniejsze aplikacje, czyli pod YouTube, Netflix oraz Prime Video, oraz jednym przyciskiem, który możemy sobie sami zaprogramować pod dowolną aplikację. Przyciski z wyraźnym skokiem, natomiast niezbyt głośno klikające, więc myślę, że bardzo dobre rozwiązanie. Ok, to teraz sobie podłączmy tego boxa do telewizora, no i zobaczmy jego działanie. No dobrze, jak widzicie, ja już mam podłączonego tego boxa do telewizora. On jest schowany za telewizorem, więc jest niewidoczny. Obsługujemy go za pomocą pilota zdalnego sterowania. Box pracuje pod kontrolą systemu Google TV. Więc tak ten system wygląda. Za chwileczkę sobie jeszcze o tym nieco powiemy. Oczywiście, jeżeli pierwszy raz dopiero podłączycie sobie tego boxa do swojego telewizora, to musicie podobnie jak w smartfonach, tabletach przejść tą pierwszą konfigurację, czyli połączyć się z Waszą siecią Wi-Fi, zalogować się na Wasze konto Google, pobrać sobie jakieś dodatkowe aplikacje, jeżeli potrzebujecie, i następnie już będziecie mieć dokładnie ten panel, który teraz widzicie. Trwa to kilka minut, więc żeby nie zabierać Wam zbyt dużo czasu, to ja już sobie przeszłem te wszystkie etapy. Wprowadzanie danych możemy zrobić na dwa sposoby, czyli za pomocą tego właśnie pilota zdalnego sterowania lub też poprzez telefon, smartfon z aplikacją Google Home i wówczas to wszystko dzieje się już znacznie łatwiej, automatycznie. Teraz jeżeli chodzi o sam system Google TV. Przede wszystkim, jak widzicie, mamy tutaj trzy takie podstawowe zakładki, czyli dom, to jest główna zakładka, na której widzimy nasze aplikacje, które mamy zainstalowane na naszym urządzeniu. Następnie są propozycje z aplikacji VOD, na przykład z Prime Video, z Apple TV i też innych aplikacji, które macie zainstalowane na swoim tutaj urządzeniu. Dzięki czemu mamy bardzo łatwy dostęp do tych wszystkich aplikacji. Możemy nimi bardzo łatwo zarządzać i oczywiście bardzo szybko sobie je uruchamiać. Druga zakładka to jest zakładka aplikacje. W tej zakładce znajdziemy znowu nasze aplikacje, które mamy zainstalowane już na naszym urządzeniu i następnie mamy możliwość wyszukiwania kolejnych aplikacji, które będziemy mogli sobie doinstalować, lub też aplikacje są podzielone na kategorie, na przykład rozrywka. To jest kategoria, która będzie Was na pewno bardzo interesowała, ponieważ tutaj znajdziecie większość aplikacji VOD, z których będziecie mogli korzystać, na przykład aplikacja Disney+, CDA, HBO, TVP VOD, Showtime. Zobaczcie, jest tego bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie tutaj aplikację, która
będzie mu najbardziej odpowiadała, z której najczęściej korzysta. Oczywiście pamiętajcie, że do tych wszystkich aplikacji, takich jak Netflix, HBO Go, Prime Video i tak dalej, musicie wykupić sobie dostęp, musicie mieć swój abonament, natomiast same aplikacje bez problemu jesteście w stanie pobrać i następnie się zalogować na Wasze konta i oglądać sobie telewizję. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj inne kategorie, no to oczywiście jest muzyka, dźwięk, tych aplikacji tutaj jest naprawdę bardzo dużo, edytory są też, odtwarzacze wideo, jest dostęp do aplikacji Kodi, o którą też często pytacie, więc bez problemu Kodi sobie zainstalujecie i wszystkie wtyczki, dodatki możecie doinstalować, korzystać z tej telewizji. Jest pilot WP, czyli też możemy zainstalować tę aplikację i oglądać sobie kanały telewizyjne po wykupieniu abonamentu. No i tak jak widzicie, też dużo zagranicznych aplikacji VOD, zagranicznych odtwarzaczy wideo. Są też narzędzia do zarządzania, na przykład mamy przeglądarki internetowe, mamy narzędzia do pobierania plików, więc też myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Natomiast pamiętajcie, że taki sklep pod Google TV czy też pod Android TV nie zawiera takich samych aplikacji, jakie znacie ze swoich telefonów, smartfonów. Te wszystkie aplikacje są przystosowane do obsługi takim właśnie pilotem zdalnego sterowania, żeby można było bardzo łatwo sterować i zarządzać takimi aplikacjami. Oczywiście na takim boksie możecie też sobie jakieś gry wideo zainstalować. Oczywiście do obsługi takich gier to już polecam sobie też podłączyć jakiegoś pada po Bluetooth do tego boksa i wówczas ta grywalność będzie jak najbardziej ok. Do aplikacji sobie jeszcze wrócimy. Ostatnia zakładka to są biblioteki. Tu możemy trzymać nasze jakieś treści, które sobie kupimy, wypożyczymy gdzieś za pomocą właśnie różnych aplikacji i one wtedy będą tutaj w tej bibliotece zapisane, żebyśmy mieli do nich znacznie łatwiejszy i szybszy dostęp. Teraz może przejdźmy sobie jeszcze do tej ostatniej pozycji, czyli naszego konta i tutaj mamy ustawienia Wi-Fi, Bluetooth, ustawienia dostępu, wygaszacz ekranu, ale nas będzie interesował tutaj u góry ta zakładka ustawienia, w której dokładnie tak samo jak w Waszych telefonach, tabletach mamy dostęp do tego systemu Google. I teraz jak widzicie zarządzanie wyświetlaczem i dźwiękiem. Tutaj tylko chciałem zwrócić Waszą uwagę na obsługę HDMI CEC, którą możemy sobie włączyć i tutaj te funkcje sobie poustawiać. Oczywiście możemy sobie też ustawiać różne tryby wyświetlacza. Jest obsługa tutaj HDR-u i tak dalej. Ustawienia sieci, konta logowania, prywatność, tego Wam nie będę pokazywał. Natomiast może tutaj jeszcze zatrzymajmy się przy systemie i zobaczmy informacje o systemie. W tym miejscu, jak widzicie, wersja systemu to jest Android TV w wersji 11. Poprawki są z listopada ubiegłego roku, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, więc mogły być nieco nowsze. Natomiast ważna też informacja, tutaj certyfikacje dla Netflixa na tym urządzeniu. Przycisk APP Key to jest właśnie ten przycisk i w tym miejscu możemy sobie właśnie przypisać do tego przycisku uruchamianie dowolnej aplikacji, którą zainstalowaliśmy. Na przykład niech to będzie Disney+. OK. W ustawieniach to jest tyle z takich ważniejszych chyba rzeczy. I teraz może zobaczcie, jeżeli teraz ten przycisk zaprogramowany sobie przycisnę, a mam zainstalowaną aplikację Disney+, to automatycznie ta aplikacja mi się uruchamia na telewizorze. Jednym przyciśnięciem przycisku, nie muszę jej wyszukiwać na liście aplikacji. Aplikacja oczywiście jak najbardziej działa, uruchamia się, jest w pełni sterowalna. Ja teraz nie mam tutaj konta, żeby Wam pokazać działanie takie na żywo, natomiast jak widzicie bez problemu tą aplikację jesteście w stanie uruchomić. Podobnie jak też pozostałe aplikacje VOD, takie jak Netflix, jak właśnie Prime Video, HBO Go i tak dalej. I możemy teraz się do tej aplikacji zalogować i korzystać z wszystkich tych jej funkcji. Oczywiście materiały wideo w najwyższej rozdzielczości również się nam wyświetlają. Często pytacie o aplikację Player, więc sobie tutaj specjalnie ją doinstalowałem do recenzji, żeby pokazać Wam, że taka aplikacja też bez problemu z tym boksem działa. No i zaraz zobaczycie, jak widzicie, aplikacja się uruchamia. Sterowanie w aplikacji, podobnie jak w wszystkich aplikacjach VOD, bardzo proste za pomocą właśnie takiego pilota. Nie musimy nic celować, tutaj trafiać, nie musimy korzystać z myszy, klawiatury zewnętrznej. Po prostu bardzo łatwo w każdym momencie możemy
zarządzać tą aplikacją właśnie z poziomu samego pilota. Oczywiście podobnie to wygląda przy aplikacji HBO Max. Też zobaczcie, bardzo łatwe sterowanie, zarządzanie aplikacją. Wszystko jest dobrze zeskalowane, nie ma problemu tutaj z jakimś niepoprawnym wyświetlaniem i tego typu rzeczy. Opisy, wszystko czytelne, wszystko bardzo łatwo zarządzalne, więc wszystkie aplikacje VOD będą Wam bardzo dobrze na tym urządzeniu działały i z tym nie będziecie mieć żadnych problemów. Ja sobie teraz zainstalowałem tutaj jeszcze dwie aplikacje, żeby pokazać Wam specyfikację techniczną tego boxa, dokładną. To jest aplikacja AIDA64 i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o procesor, jest to procesor AM Logic, procesor czterodzeniowy, 4 rdzenie Cortex A35 taktowane zegarem 2004 MHz. Następnie grafika, jest to Mali G31. I tutaj od razu Wam może powiem, że mamy tutaj pełne odtwarzanie 4K w 60 klatkach na sekundę. Jest też obsługa kodeka AV1, bo o to też bardzo często pytacie, a to ma obecnie coraz to większe znaczenie. Na pokładzie 2 GB pamięci RAM i tak jak wspominałem 8 GB pamięci na nasze dane, natomiast możemy bardzo łatwo tą pamięć rozszerzyć poprzez podłączenie dysku zewnętrznego. Ok, i teraz druga aplikacja, czyli DRM Info, bo właśnie w tej aplikacji są te najważniejsze informacje odnośnie WideDevin i tutaj właśnie tych certyfikacji dostępu do materiałów w wysokich rozdzielczościach serwisów VOD. Głównie chodzi o ten tutaj poziom zabezpieczeń L1, ten najwyższy, czyli właśnie Netflix i wszystkie aplikacje VOD będą Wam działały w tych wysokich rozdzielczościach. Oprócz oczywiście tych wszystkich aplikacji, z których możecie korzystać, instalować sobie na Waszym telewizorze. Dongle G4K z systemem Google TV oczywiście obsługuje też w pełni Chromecasta, czyli możemy sobie bez problemu przesyłać materiały z Waszych telefonów bezpośrednio na ekran telewizora. I teraz zobaczcie, bierzemy sobie nasz telefon, na przykład aplikację YouTube, klikamy odtwarzanie, wybieramy sobie nasze urządzenie i w tym momencie automatycznie aplikacja YouTube otwiera się na naszym telefonie i odtwarza wybrany materiał. Tak więc jak widzicie, bardzo szybkie, proste przesyłanie obrazu z telefonu wprost na ekran telewizora. Oczywiście możemy tutaj też sterować na telefonie, przewijać do przodu, do tyłu materiał i zarządzać sobie tym, co oglądamy na telewizorze. Podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o zdjęcia. Jeżeli mamy jakieś tutaj zdjęcia na telefonie, to możemy też, zobaczcie, bardzo łatwo udostępnić to zdjęcie na ekran naszego telewizora i następnie też możemy takie zdjęcia sobie tutaj, jak widzicie, w telefonie przeglądać i to samo, co na telefonie mamy wyświetlone na dużym ekranie. Tak więc jak widzicie, to jest bardzo duża zaleta, że dongle G4K ma tego pełnego Chromecasta wbudowanego, ponieważ możemy bardzo łatwo, szybko przerzucać sobie jakieś tutaj materiały wideo, zdjęcia z naszych telefonów na ekran telewizora. No dobrze, poznaliśmy już funkcjonalność boxa dongle G4K, a jak wygląda kwestia wyświetlania obrazu. Przejdźmy może do aplikacji YouTube. Aplikacja, jak widzicie, znana z Android TV, z innych urządzeń, też bardzo łatwa tutaj, jeżeli chodzi o obsługę, zarządzanie, sterowanie. Jak widzicie, wszystko to jest bardzo proste. Mamy oczywiście klasyczną wyszukiwarkę materiałów na YouTube i możemy tutaj wyszukiwać na dwa sposoby. Albo po prostu tutaj wpisując z klawiatury to, co chcemy wyszukać, albo na przykład za pomocą asystenta Google i tego budowanego mikrofonu. Zobaczcie. SK TV. I w tym momencie wyszukały mi się wszystkie materiały, o jakie zapytałem. Czyli jak widzicie, to wyszukiwanie, sterowanie głosowe jest bardzo wygodne. To sterowanie głosowe pozwala nam też uruchamiać aplikację, ponieważ jeżeli sobie wyjdziemy teraz całkiem jeszcze do głównego panelu, uruchom aplikację YouTube. I zobaczcie, bez żadnego przyciskania przycisków wyszukiwania aplikacji,
uruchomiła mi się aplikacja YouTube i w ten sam sposób możecie uruchamiać inne aplikacje, które macie zainstalowane na tym urządzeniu. Ok, to teraz sobie przejdźmy do wyświetlania materiałów. Zaczynamy tutaj od jakiegoś demo, niech to będzie tutaj Samsung 4K demo i zobaczcie, materiał praktycznie błyskawicznie się odtwarza. Może przejdziemy sobie tutaj do ustawień na końcu i zmienimy sobie rozdzielczość. Maksymalnie możemy ustawić, zobaczcie, 4K w 60 Hz, więc wybierzemy tą maksymalną rozdzielczość i jeszcze sobie włączmy tutaj statystyki dla nerdów, żeby mieć podgląd, jak to wygląda w rzeczywistości. I teraz zauważcie, w tym miejscu mamy tutaj materiał wyświetlany w 4K w 60 klatkach na sekundę. I teraz zobaczcie, pełna płynność odtwarzania obrazu, świetne kolory, świetna jakość, szczegółowość, płynność. Tak więc jak widzicie, nawet w tych wysokich rozdzielczościach Box radzi sobie świetnie. Jeszcze druga sprawa, to co Wam już wspominałem wcześniej, mamy możliwość też odtwarzania materiałów kodowanych kodekiem AV1. I teraz zobaczcie, w tym miejscu mamy informację, że ten materiał jest kodowany kodekiem AV1 w rozdzielczości tutaj Full HD, akurat 24 klatki na sekundę i jak widzicie, bez problemu jesteśmy w stanie ten materiał sobie wyświetlać. Też pełna płynność, tutaj jak widzicie nie ma najmniejszych problemów, czyli pełna obsługa kodeka AV1 za pomocą dongle G4K. I może już na koniec, ponieważ o to też często pytacie, czy jest możliwość doinstalowania jakiejś przeglądarki internetowej. Są różne przeglądarki, oczywiście nie takie, jakie znacie z telefonów, z tabletów, komputerów. Są to przeglądarki właśnie pod system Android TV, czyli pod obsługę pilotem. Ja sobie pobrałem tutaj takie dwie przeglądarki. Zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Możemy na przykład wyszukiwać przez Google, przez Bing. No i teraz tutaj obsługa za pomocą tego pilota. Mamy taką strzałkę, kursor, którym się poruszamy. Następnie wybieramy tutaj sobie opcję wyszukiwania i teraz możemy tutaj sobie wyszukiwać strony internetowe, na przykład wp.pl. Zobaczmy na szybko, jak to wygląda. Strona została wyszukana, teraz najeżdżamy kursorem, klikamy OK. No i jak widzicie, strona nam się wyświetliła. Możemy ją przewijać, góra, dół, przeglądać sobie tutaj te wszystkie materiały na tej stronie. Jeżeli chcemy jakiś tutaj link otworzyć, to po prostu najeżdżamy na jakiś tutaj link, klikamy OK i strona nam się ładuje, otwiera i możemy sobie ją przeglądać na naszym telewizorze. Więc jeżeli ktoś potrzebuje przeglądarki internetowej, to jest taka możliwość również doinstalowania sobie takiej przeglądarki i z niej korzystania. Ok, i myślę, że to było na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję dongle G4K od Homatix. Jak widzicie, przede wszystkim mamy tutaj system Google TV, czyli system świetnie przystosowany do obsługi pilotem, świetnie nadający się właśnie do Waszych telewizorów. Po drugie, system ma pełną certyfikację dla Google, dla Netflixa i dla wszystkich aplikacji VOD. Jak widzieliście, poziom zabezpieczeń Widevin L1, ten najwyższy. Następnie mamy tutaj obsługę wyszukiwania głosowego, mamy obsługę asystenta głosowego z pozycji takiego pilota. Pilot Bluetooth, czyli nie musi się widzieć samym urządzeniem. Mamy budowanego Chromecasta, czyli możemy bardzo łatwo przesyłać materiały, filmy, zdjęcia na ekran telewizora. No i szybkie działanie, jak widzieliście, świetna jakość obrazu. Mamy możliwość odtwarzania materiałów w 4K w 60 i jest obsługa również kodeka AV1. Tak więc na dzień dzisiejszy to urządzenie ma wszystko, czego byśmy mogli oczekiwać od nowoczesnego, szybkiego systemu Smart TV. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście proszę Was jak zwykle o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!